Witamy Was w Nocy Naukowców. W tym roku Noc Naukowców jest dość nietypowa, ponieważ odbywa się zdalnie. A część z Was zna już tą ekspozycję, dlatego dzisiaj zajmiemy się tym, jak to działa, a nie jak tego używać. Pokażemy Wam, jak komputer widzi przestrzeń i jak dzięki temu można tworzyć takie systemy, które znacie być może z poprzednich lat. A dla tych, którzy nie znają, gorąco Was zapraszamy. W kolejnych latach miejmy nadzieję, że będziemy mogli się spotkać twarzą w twarz. Zanim jednak przejdziemy do prezentacji, zapraszamy Was jeszcze na chwilkę do naszego zaplecza. To jest nasz pokój, w którym pracujemy. Jak widzicie, jest tutaj bardzo dużo różnych urządzeń, ponieważ zajmujemy się nie tylko oprogramowaniem, ale również sprzętem. Panuje tutaj niezły bałagan, ale to jest taki bałagan twórczy, w którym naukowcy bez kłopotu dają sobie radę. Mamy też zaplecze techniczne i tutaj wykonujemy różne techniczne operacje. Na przykład drukujemy w 3D. Oczywiście każdym elementem urządzeń elektronicznych jest płytka, na której trzeba montować elementy, więc musimy mieć lutownicę i wszelkiego rodzaju inne instrumenty. A to nasza serwerownia. Na tych serwerach pracują nasi pracownicy i nasi studenci w tej chwili zdalnie. Ten komputer, który tu widzicie, zarządza tak zwanym zielonym ekranem, czyli green screenem, który widzieliście na korytarzu, a tutaj jest zimna szafa serwerowa, w której mamy referencyjnego GPS-a. Na samym początku chcielibyśmy Was zaprosić do piaskownicy. Jest to miejsce, które nieodmiennie od wielu lat cieszy się popularnością wśród najmłodszych, ale także starszych uczestników Nocy Naukowców i nie tylko. Jest to świetne miejsce do zabawy, ale ma także niewątpliwe walory dydaktyczne. Jak możecie zauważyć, powstające wzgórza i zagłębienia są kolorowane tak jak typowa mapa fizyczna. Są też prezentowane warstwice, lub inaczej mówiąc poziomice, czyli linie łączące punkty o tej samej wysokości, tzw. izohipsy, lub głębokości, tzw. izobaty. Jeżeli jest potrzeba, możemy spowodować opad deszczu, który uzupełni wodę. Skąd urządzenie czerpie informacje o tym, jakie jest ukształtowanie powierzchni piasku? Otóż informacji o tym dostarcza mu popularny Kinect, który pełni tu funkcję kamery głębi. Więcej o kamerach głębi powiemy nieco później. Otóż Kinect, obserwując powierzchnię piasku, tworzy w pamięci komputera sterującego swego rodzaju mapę wysokości punktów, a na tej podstawie dedykowane oprogramowanie przygotowuje odpowiednio skonstruowany obraz, który następnie przy pomocy rzutnika jest wyświetlany na powierzchni piasku. Jak można zauważyć, symulacja jest bardzo realistyczna. Jeżeli zasypiemy zbiornik, woda rozleje się szeroko na okolicę, a każda zmiana ukształtowania powierzchni powoduje, że woda przepływa z miejsc położonych wyżej do zagłębień. Zobaczmy, co kryje się we wnętrzu piaskownicy. Otóż jest tam umieszczony typowy komputer klasy PC, który pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, a konkretnie dystrybucji Mint. Jest przygotowana klawiatura oraz myszka, które pozwalają na obsługę urządzenia w czasie prowadzenia prac konfiguracyjnych i konserwacyjnych. W normalnych warunkach nie jest potrzebna żadna ingerencja użytkownika. Wystarczy włączyć zasilanie, a po kilkunastu sekundach wystartuje system operacyjny, a wraz z nim automatycznie zostanie uruchomione oprogramowanie piaskownicy. Jak już zostało wspomniane, obraz na powierzchni piasku tworzony jest poprzez typowy rzutnik multimedialny. Obraz przez niego generowany odbijany jest przez lustro umieszczone w górnej części urządzenia wraz z Kinectem. Dzięki temu rzutnik nie musi być zamocowany bardzo wysoko i urządzenie może mieć bardziej zwartą konstrukcję.
Na chwilę zabierzemy Was z naszej ekspozycji Nocy Naukowców 2020 do wirtualnego pokoju wykładowego. A zatem jak to się dzieje, że komputer widzi przestrzeń? Odpowiedzią są tak zwane kamery głębi. Aby zobaczyć obraz przestrzennie, mogą nam pomóc trzy techniki. Pierwsza to tak zwane światło strukturalne, podczerwieni, gdzie obiekt, który chcemy obejrzeć w przestrzeni, oświetlany jest regularną strukturą, np. siatką lub zbiorem regularnych punktów, a ich zniekształcenie daje nam informacje o obiektach i ich położeniu w przestrzeni. Drugi to zmiana ostrości widzenia, podobnie jak np. w ludzkim oku, tak zwana akomodacja, gdzie przybliżenie palca do oka powoduje rozmycie obiektów w tle. Wystarczy do tego jedno oko, nie potrzeba dwóch. Trzeci natomiast to stereoskopia. Tutaj potrzebujemy dwojga oczu. To jest sposób, w jaki ludzie obserwują świat naturalnie. Obiekty obserwowane z lewym okiem wyglądają nieco inaczej niż te obserwowane prawym. I na podstawie tych różnic mózg człowieka potrafi wytworzyć obraz przestrzenny obiektu i ocenić odległość od niego. Komputery w tym zakresie często naśladują ludzi, choć czasem nieudolnie, a czasem informacje, które uzyskują, są przetwarzane zupełnie inaczej niż w przypadku naszych mózgów. Kinect to nie tylko kamera wideo i kamera głębi, ale przede wszystkim oprogramowanie, które powoduje, że urządzenie potrafi rozpoznać i opisać w trzech wymiarach człowieka, a dokładniej nawet kilka osób jednocześnie. Gdy zostanie zbudowany obraz przestrzeni, którą widzi Kinect, a jest to chmura punktów położonych w przestrzeni trójwymiarowej, w podczerwieni, w kolejnym kroku rozpoczyna się próba odnalezienia w tej chmurze pewnych wzorców. Chodzi konkretnie o kształt postaci osoby. Osoba jest opisywana zbiorem punktów, które odpowiadają w przybliżeniu stawom i punktom charakterystycznym ciała. Pierwsza wersja Kinecta, ta, która była używana z konsolą Xbox 360, potrafi rozpoznać i śledzić dwa szkielety jednocześnie oraz równolegle wskazać, gdzie dodatkowo znajdują się cztery inne osoby. Te cztery dodatkowe osoby są jednak opisane jedynie za pomocą punktu środkowego, natomiast te dwie pierwsze, tak zwane szkielety, składają się z 20 punktów każdy, opisujących punkty charakterystyczne ciała. Kinect do Xbox 360 to dość stara konstrukcja. Podłączona złączem USB 2.0, przez co może transmitować jedynie niedużą ilość danych. Dlatego też obraz ma rozdzielczość nie większą niż 720 linii, tzw. HD Ready, oraz szkielety rozpoznanych wyłącznie dwóch osób. Wraz z pojawieniem się konsoli kolejnej generacji pojawił się Kinect w wersji drugiej, przeznaczony do konsoli Xbox One. Ponieważ jest on podłączony do złącza USB 3.0, możemy przesłać znacznie więcej danych, a w szczególności obraz w rozdzielczości Full HD, czyli 1080 linii w pionie, oraz szkielety 6 osób jednocześnie i to z większą dokładnością. Szkielet jest tym razem opisany nie przez 20, ale przez 26 punktów. A zatem jak to się dzieje, że Kinect nauczył się rozpoznawać człowieka? Urządzenie wykorzystuje oświetlenie sceny światłem strukturalnym w paśmie podczerwieni w postaci plamek. Gdy pracowano nad nauczeniem urządzenia, w ten sposób pozyskiwano dane, równolegle korzystając z systemu śledzenia w przestrzeni, oświetlając ludzi. W pozyskanych danych wyznaczono punkty charakterystyczne opisujące położenie osób i części ich ciała. Takich wzorców osób w różnych pozach, ubraniach, układach było około 100 000. Było to jednak za mało, zatem komputerowo wytworzono 10 razy więcej przykładów i rozpoczęto naukę tzw. randomizowanych drzew decyzyjnych. Każdy jeden przykład to w uproszczeniu obrazek człowieka z zaznaczonymi punktami charakterystycznymi. Z przykładów wybrano losowo 2000 pikseli, którymi następnie uczono drzewa decyzyjne. Każde drzewo ma około 20 poziomów. Drzewa te, analizując punkty, które otrzymały, uczą się wzorców, aby w przyszłości móc odpowiedzieć, gdy zobaczą scenę, gdzie znajduje się postać. I wtedy potrafią nie tylko odpowiedzieć, że jest tam ta postać, ale też rozpoznać poszczególne elementy ciała. Tak naprawdę to uczono równolegle wiele drzew, czyli tak zwany las. Ten proces wymaga bardzo dużo czasu i bardzo wydajnych komputerów. Nauczenie 3 drzew decyzyjnych na podstawie 2000 wybranych punktów z obrazu przy 1 milionie przykładów zajmuje cały dzień na komputerze, który ma 1000 procesorów. Ponieważ uczenie maszynowe nie jest doskonałe, to po procesie uczenia następuje tzw. post-processing, czyli etap, w którym usuwa się rozwiązania, które fizycznie są niemożliwe. Na przykład takie, z których wynikałoby, że osoba widoczna w
przestrzeni ma połamane kończyny, np. kolana wygięte do przodu. Gdy las drzew decyzyjnych jest już nauczony, używa się go w prosty sposób. Dokładnie tak działa Kinect. Wybrany zestaw punktów jest podawany na wcześniej nauczone drzewa decyzyjnie, a dokładnie na losowo wybrane kilka z nich. Oczywiście nie każde z drzew jest równie dobre dla danego przykładu i faktycznie Kinect czasem się myli. Odpytanie wszystkich drzew jest niemożliwe, bo trwałoby to po prostu zbyt długo, dlatego losowo wybiera się kilka z nich. Natomiast działa to statystycznie poprawnie, a ponieważ strumień danych to tak naprawdę nawet 30 klatek na sekundę, to jeżeli w jednej z nich urządzenie się pomyli i błędnie rozpozna osobę, często nawet tego nie zauważymy. To tyle z teorii na dzisiaj, a zapraszamy teraz z powrotem na naszą ekspozycję. Bardzo lubianymi przez odwiedzających nas najmłodszych naukowców atrakcjami są tzw. green screen i wirtualna przebieralnia. W obu przypadkach nie wykorzystujemy jednolitego tła jako metody pozwalającej na wyodrębnienie i zlokalizowanie na scenie osoby. Zamiast tego korzystamy i w tym przypadku z Kinecta jako kamery głębi. Kinect dostarcza informacji o wyglądzie i położeniu szkieletu osoby, która przed nim się znajduje, oraz przesyła do komputera sterującego zwykły obraz obserwowanej sceny. Łącząc ze sobą te dwa rodzaje informacji, możemy szkielet, mówiąc w cudzysłowie, ubrać w ciało osoby, która przed nim stoi, a z drugiej strony całą resztę obrazu możemy uzupełnić innym obrazem, w naszym przypadku filmikiem z prezentacją prognozy pogody. A w wirtualnej przebieralni na obraz osoby stojącej przed kamerą jest nakładany na podobnej zasadzie wirtualny strój, którego położenie, wygląd i zachowanie jest koordynowane przez dane napływające z Kinecta. Jeszcze inną ciekawą, acz bardzo nietypową kamerą, którą chcielibyśmy Wam pokazać, jest urządzenie o nazwie LeapMotion. Zostało specjalnie zaprojektowane do detekcji położenia i zachowania dłoni widocznych w polu widzenia kamery, w celu wykorzystania takiej informacji w systemach wirtualnej rzeczywistości lub rozszerzonej rzeczywistości. Może ono pracować leżąc na biurku, jak to teraz widzicie, albo w trybie integracji z goglami wirtualnej rzeczywistości, np. Oculus. W takim przypadku osoba poruszająca się w wirtualnej rzeczywistości może swoimi rękoma np. złapać piłkę, dotknąć klamki i tym podobne. LeapMotion posiada w sobie zaszyty bardzo zaawansowany algorytm, który dostarcza nieomal od ręki obszernej informacji dotyczącej kształtu i położenia dłoni. Do obserwacji sceny LeapMotion wykorzystuje podczerwień, a w szczególności zawiera w sobie 3 diody LED oświetlające scenę w paśmie podczerwieni w zakresie 850 nanometrów. Na widocznej na ekranie telewizora wizualizacji można dostrzec obraz sceny w podczerwieni, a na niego nałożony szkieletowy obraz dłoni i rąk z zaznaczonymi przy pomocy dużych punktów stawami i przegubami. Programista, wykorzystując specjalny zestaw bibliotek, może łatwo uzyskać informację na temat współrzędnych położenia dłoni w przestrzeni, ich nachylenia, liczby widocznych palców, czy dłoń jest zwinięta w pięść i tym podobne. Informację taką można następnie wykorzystać np. do sterowania robotem. I na tym pora już kończyć krótką wizytę w Katedrze Grafiki, Wizji Komputerowej i Systemów Cyfrowych na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zapraszamy serdecznie w przyszłym roku.